Cześć, tutaj Kawiak Jones i witaj w czwartym odcinku mojej serii o paryskich katakumbach, czyli o miejscu, o zobaczeniu którego marzyłem od lat. Podczas ponad 100 godzin, jakie spędziłem pod paryską ziemią, nagrałem 7 godzin materiału, do zobaczenia części którego teraz Cię serdecznie zapraszam. Zwłaszcza, jeżeli chcesz się dowiedzieć, skąd pod francuską stolicą wzięły się kości kilku milionów osób. Idziemy dalej, naprawdę do kości zostało nam tutaj już chyba ostatni zakręt, właśnie gdzie teraz dochodzimy. Powinno być skrzyżowanie pod kątem prostym, a widzę, że jest trochę przesunięte. Nie jest. No, mam nadzieję, że dobrze idę w tą stronę. Robi się trochę wilgotno. Zanim opowiem Ci o kościach, wypadałoby tu zrobić porządek z nazwą katakumby. Określenia tego w stosunku do podziemi Paryża używa się dopiero od końca XVIII wieku. Przez poprzednich 1800 lat były to po prostu kamieniołomy. Najpierw odkrywkowe, a od XIV wieku podziemne. Sama nazwa katakumby pochodzi oczywiście z łaciny. To Rzymianie założyli jeden z pierwszych podziemnych cmentarzy. Co ciekawe, zaczęli używać tego określenia dopiero w IX wieku, czyli w momencie, w którym na terenie dzisiejszego Paryża już działały kamieniołomy. Warto też dodać, że miejsca wypełnione kośćmi zajmują zaledwie ułamek powierzchni całych katakumb. W związku z tym do tego miejsca bardziej pasowałoby nazwa kamieniołomy, ale nie oszukujmy się, paryskie katakumby brzmią o wiele lepiej niż paryskie kamieniołomy. Aha. No dobra. No i w końcu trafiłem pierwsze ludzkie czaszki. Także to jest ten moment, w którym pakuję się do środka tego kółeczka, w którym tutaj jesteśmy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem podjarany, trochę o tym długo marzyłem już, nie? Także jeżeli ktoś by pytał, to tak, jestem tym chorym pojebem, który mnie tam w komentarzach nazywacie. Pojebana rzecz. 854. Wszędzie piszczele. Jak widać, wszystkie czaszki już zostały zabrane. Tu jest jeszcze więcej tych kości. Tam jest, widzę, jakieś przejście. Oczywiście się zastanawiam, jak wygląda czaszka od środka na przykład, nie? Jak wygląda miednica ludzka. Tu jest jeszcze większa ludzka miednica. Ja pierniczę, nie? Tu widać, wchodziła kość udowa. Tak przynajmniej się wydaje, a na to ze mnie żaden. Dla lepszego przedstawienia pochodzenia tych kości posłużę się tu przykładem paryskiego cmentarza niewiniątek. Założono go w XII wieku, roztropnie lokując go poza ówczesnymi murami miasta. Jednak w miarę rozwoju Paryża cmentarz niewiniątek znalazł się w ich obrębie, a to wpłynęło na ilość miejsca dostępnego na pochówki. Przestrzeń ograniczał na przykład plac rynkowy, znajdujący się tuż obok nekropolii. Sąsiedztwo rynku sprawiło, że miejsce pochówku bardzo szybko stało się miejscem, gdzie pracowały prostytutki i grasowali bandyci. Jakby tego było mało, ciało było tak dużo, że trzeba było powstrzymywać świnie przed wykopywaniem i zjadaniem zwłok. Zarówno król, jak i mieszkańcy mieli już dość. Królewski dekret nakazał otoczyć cmentarz wysokim murem, pełniącym równocześnie rolę karnera, czyli budynku będącego równocześnie grobowcem i składem kości zlikwidowanych grobów komunalnych. Z czasem jednak cmentarz zaczął się przepełniać. W jego okolicy unosił się tak paskudny zapach, że podobno mleko samo kisło, a wina kwaśniały. Nawet nie rozumiejący jeszcze zasad działania infekcji lekarze podejrzewali już, że coś jest nie tak i ma to związek z licznymi nekropoliami wewnątrz miasta. Pojawiły się pierwsze głosy o likwidacji i przeniesieniu ich za mury, od razu zbywane przez władze kościelne, które nie potrafiły sobie tego nawet wyobrazić. Dopiero jedno wydarzenie przypieczętowało los cmentarza niewiniątek. Jak się później okazało, również innych miejsc pochówku w obrębie miasta. W piwnicy budynku sąsiadującego z nekropolią pękła ściana, zasypując całe pomieszczenie ludzkimi szczątkami. Nikt nie zginął, ale miarka się przebrała. W 1780 roku zdecydowano o zamknięciu cmentarza niewiniątek. Szacuje się, że przez 600 lat działania pochowano tutaj około 2 milionów osób, czyli całkiem sporo jak na plac o powierzchni równej połowie boiska do piłki nożnej. Kość owinięta drutem, dlaczego nie? A tu mamy też fajny przykład anatomiczny, w jaki sposób to kiedyś działało.
Masakra, nie? Trzymam czyjąś nogę i wkładam do tego czyjejś kościółową, nie? Po prostu masakra, nie? Dziurki na szpik kostny. Dziwnie się człowiek czuje na to patrząc i w ogóle jeszcze jak mu się morda cieszy, jak to widzi. No ale to tylko i wyłącznie dlatego, że latami marzyłem o tym, żeby zobaczyć to miejsce, a nie dlatego, że nie mam respektu do tych osób. Te czaszki to jest naprawdę towar deficytowy tutaj. Jest ich naprawdę mało, ale też fajnie można sobie rzucić okiem, jak te pająk chodzący po czaszce. Masakra, nie? No, jestem pod wrażeniem. Są pierwsze kości, jakie tu widzę, a nie jestem tutaj nawet 24 godzin. Fajnie, bo na mapie są pozaznaczone miejsca, gdzie są kości, także na pewno będziemy ich jeszcze trochę szukać. I mam nadzieję trafić na trochę pełniejsze korytarze. Ale w ogóle sama myśl, jak to się tu musiało wydarzyć, nie? Że ktoś tutaj do tych podziemi, do tych właśnie tutaj odnóg, którymi teraz jesteśmy, po prostu wrzucił te ciała i pozwolił im gnić, nie? I tutaj jest szpik kostny zgnity w środku, masakra, nie? One sobie tu po prostu leżały setki lat zamurowane, gniły i tych kości tu pode mną jest, co ja tu patrzę, to jest taki trochę głębszy otwór, no i tutaj jest pode mną z pół metra co najmniej, tyle przynajmniej widzę prześwitu. Także to jest dość gruba warstwa i te zwłoki, moim zdaniem, jak to jeszcze na nich było ciało, no podejrzewam, że były wywalone do sufitu i zapach, który się tutaj unosił jakieś 100 czy 200 lat temu, jak to wszystko gniło, to też naprawdę no nie zachęcał do zwiedzania albo do w ogóle czegokolwiek robienia pod ziemią, nie? Wow. Takie pojebane uczucie, jak się chodzi po ludzkich kościach, które jeszcze strzelają pod nogami, nie? Tu jest kolejna odnoga, też zawalona kośćmi. Tu ktoś zaczął z piszczeli już po prostu ścianę układać, nie? Masakra, aż mi po prostu brakuje słów. Zobaczcie, jak to jest głęboko. Wszystkie pasce kości, jaka tu jest warstwa tego, ile tutaj setek, jak nie tysięcy osób musi leżeć. I dokładnie to samo tutaj. No nic, pierwsze kości zaliczone. Jak to się mówi? Kości zostały rzucone, tak. Zanim rzucono te kości pod ziemię, trzeba je było jakoś wydobyć, a żeby je wydobyć, trzeba było uzyskać zgodę kleru. Paryski biskup w końcu uległ i zatwierdził transfer kości pod warunkiem, że ekshumacja odbywać się będzie tylko w nocy i z szacunkiem oraz odpowiednimi ceremoniałami. Wzorując się na rzymskich katakumbach, kości postanowiono składować pod ziemią i wtedy już zapomniane kamieniołomy nadawały się do tego wręcz idealnie. Zadanie ekshumacji powierzono panu Tourette, który bardzo szybko ocenił, że na cmentarzu niewiniątek zwłok w ziemi było tak dużo, że podniosły poziom gruntu aż o 2 metry. Podczas 6 miesięcy trwania akcji usunięto tylko około 20 000 ciał wraz z trumnami, z głębokości do 3 metrów. Szacowano, że pod ziemią znajduje się jeszcze około 70 000 ciał i trumien. Prawdopodobnie wszystko to trwało tak długo, bo przy każdej ekshumacji odprawiano ceremonię w obecności księży i chóru, którzy towarzyszyli wozom z kośćmi aż do szybu, do którego je zrzucano. W podziemiach kości przenoszono, składowano na hałdach, a następnie zamurowywano. Na miejscu cmentarza dla niewiniątek już 5 lat po zamknięciu powstał miejski skwer, a do 1803 roku w podobny sposób opróżniono kolejnych 6 nekropolii. Po drodze była oczywiście rewolucja, gdzie jak wiesz, trup słał się gęsto i nie było czasu na pochówki, więc zmarłych składowano w katakumbach w całości. A na koniec znalazłem zarąbiście ciekawe dane dotyczące kosztów ekshumacji na przykładzie cmentarza niewiniątek, którymi nie sposób nie podzielić się w tym materiale. Łącznie przeprowadzono prawie 6 000 transportów kości lub trumien. Wywieziono łącznie 12 000 transportów skażonej ziemi. Wykorzystano 16 000 papierowych latarni, 500 pochodni i prawie 38 kg świec do oświetlania nocnych i podziemnych prac. Wykorzystano 15 beczek octu i 19 beczek cytryny, do których regularnego wąchania zobowiązany był każdy pracownik. Za mną w tym okręgu właśnie znajdują się kości, z których właśnie wyszedłem. Tutaj macie zamurowaną całą odnogę, oczywiście dziką przebitkę. No i idziemy teraz tam, bo stamtąd właśnie te kości wszystkie zostały tutaj przeniesione. Podobno jest tam studnia, z której wylatują czaszki. Oczywiście leżące tu kości nie pochodzą z cmentarza niewiniątek, tylko z innego miejsca. Na szczęście dzięki datom na ścianach mogę dokładnie określić, kiedy powstały te korytarze. Były to lata 60. XVIII wieku,
czyli na krótko przed generalną przebudową Paryża prowadzoną przez Haussmana, o której jeszcze nie raz tu wspomnę, bo to ważne wydarzenie w historii katakumb. Zgodnie z planem nie powinno być tutaj żadnych bocznych hot-dóg. Na razie wszystko się sprawdza. Bo wiecie, to gdzie my jesteśmy to jest jakiś... Patrzcie. Patrzcie. Bo to gdzie my jesteśmy to jest jakieś rondo. I z tego rondo odchodzi chyba 6 czy 8 różnych dróg. I właśnie musiałem wybrać jedną. Okej, czyli ktoś tutaj widać dostał jakiś cynk. Nie wiadomo od kogo. Nie wiadomo od kogo dostał jakiś cynk, żeby po prostu kopać tutaj w dół. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co. O Jezus. To się chłopaki tu cieszą. Śmierdzi trochę. To nie wiem czym śmierdzi. To nie wiem jak śmierdzą ludzkie kości. Ja pierdolę. O. Ja pierniczę, nie? Aż mnie po prostu... Aż mnie zatkało. Najpierw zobaczcie co jest tutaj. Teraz zobaczcie co jest tutaj. A teraz patrz do góry. Nade mną są miliony kości. To śmierdzi taką trochę zgnilizną. Podobno jak się pociągnie za jakąś odpowiednią kość, to wszystko spada. I po prostu można trafić jeszcze jakieś czaszki, nie? Ale po prostu masakra, nie? No i Cold Seat, co myślisz w ogóle o takim sposobie spędzania wolnego czasu? Gdyż nie wiem czy wiecie, ale Cold Seat jest pierwszy raz w życiu pod ziemią i od razu wpadł na głęboką wodę pełną kości, nie? No czuję się pewien dyskomfort, tak jak powiedziałeś, chodząc po tym wszystkim. O, tu jakiś... No może nie ruszaj, jeżeli nie chcesz, żeby cię akurat przysypały kości, nie? No, powiedzmy, że to nie jest naszym celem teraz, nie? Ale nie, to robi niesamowite wrażenie. W ogóle w jednym miejscu tak wiele szczątków, martwych ciał. No to bardzo takie niepokojące uczucie. Boli gdzieś w środku. No coś tam w tym środku boli, no rzeczywiście jest coś takiego, niekomfortowe to uczucie. No ale sam fakt, żeśmy w ogóle przez to lotnisko przeszli, nie? Bo nie wiem czy mówiliśmy, ale myśmy w ogóle na lotnisko przyjechali godzinę po odlocie samolotu chyba, bo był zmęczony, bo był spóźniony. I już wszystkie bramki były pozamykane na nasz samolot i jakimś cudem nas po prostu wpuścili na ten samolot. Jedynym minusem było po prostu to, że nie mogliśmy zabrać płynów na pokład samolotu, bo cały nasz bagaż, ten który się oddaje pod podkład, musieliśmy zabrać na pokład. No i na lotnisku wrzuciłem ponad litr wódki, nie? Do śmietnika, który miał być prezentem tutaj dla tych ludzi, którzy nas goszczą i wyszła taka trochę kicha. To nas poprosili, żebyśmy kupili piwo. I o 23 w Paryżu nie można kupić piwa, o czym też nie wiedzieliśmy w ogóle, nie? Także przyszliśmy tu trochę z pustymi łapami, a to jest to, co dostaliśmy w zamian, nie? O wow, i tu jeszcze widać, kurde, kawałeczek tego odcisku po prostu... No może tutaj następne. Masakra, tu ile to jest historii ludzkiej, w ogóle geologicznej, to się po prostu w głowie nie mieści, nie? A to sklepienie prędzej czy później padnie, nie? I powiecie, czy tam na górze jest studzienka, po której chodzą ludzie, nawet nie zdając sobie sprawy, że pod nimi leżą być może szczątki ich przodków, nie? 6 do 7 milionów osób łącznie. No parę milionów z pewnością, no. Teraz już czasem pewnie trochę mniej, nie? Nosili pewnie, ale... O, dobra, idę, jakoś niekoniecznie mi się wygodnie pod tym siedzi, nie? Ja tak jeszcze tylko nagrywają, korzystając z okazji, że mam nagrane tutaj, znaczy widać moje spodnie i buty i w ogóle dzisiaj będziemy jechać metrem w Paryżu, nie? Ja w ogóle, czeka, to jest kupa, nie? Tego się w ogóle nie da skrobać, można to rozprowadzać tylko po tych swoich butach. O spodniach nawet nie wspominając, kolana dziurawe, to już widzę nowe dziury się pojawiły. Całe szczęście mam inne spodnie, którymi po prostu będę wracał, natomiast nie mam nic na górę do zmiany, także po prostu na to narzucam cieniutką kurteczkę. No i tak się będę pakował do autobusu, a później do samolotu znowu, nie? Tylko że już wtedy przyjedziemy na lotnisko punktualnie i zrobimy wszystko tak, żeby było dobrze, bo tym razem trochę na lotnisku nawaliliśmy, no ale... Człowiek się uczy całe życie. Człowiek się uczy całe życie. Nigdy w życiu nie spóźni mi się samolot o 3 godziny, nie wiedziałem, że nie mogę przyjść 3 godziny później, tylko po prostu muszę być cały czas o tej samej porze i po prostu siedzieć tam jak pizda, za przeproszeniem, na lotnisku i marnować życie. No ale tak jak mówimy, człowiek uczy się całe życie. Idziemy z powrotem do naszego ronda i kontynuujemy drugą trasę na Kości, po czym wychodzimy i kierujemy się metrem na drugą inną część podziemi, gdzie będzie podziemne kino, na które już jesteśmy spóźnieni jak zwykle. To, co tutaj teraz widzicie, to są kości, które przejęły, że tak powiem, naturalną rolę dźwigania tych kamieni. Ta kość tutaj,
Ona jest tu naprawdę wciśnięta i na nie naprawdę spoczywa ten cały kamień. Tu na górze jest jeszcze więcej kości. Tutaj mamy kawałek czyjegoś kręgosłupa. Generalnie zastanawiałem... O! Żuchwa. Żuchwa, tylko... A zęby są tu? Tu są zęby, no. Bo ona tak chodziła. Na pierniczenie. I zębów widać tutaj nie ma, no ale ci ludzie, którzy tutaj umierali no, w tych czasach, to raczej nie było tutaj tego. Nie za bardzo mieli dużo dentystów i tak dalej. Natomiast co ja chciałem powiedzieć, to to, że tutaj nie ma żadnych mniejszych kości. Naprawdę jakieś kości, kawałki kręgosłupa to jest bardzo rzadkość, duża rzadkość. Dlatego, że po prostu mniejsze kości zamieniły się w pył, który po części też teraz wdychamy, który po części tutaj leży i zdobi to wszystko. Znaczy, znalazłem jeszcze dość spory kawałek czaszki. Tych czaszki zostały po prostu rozkradzione. I mamy czaszkę, ciężko mi nawet powiedzieć jakiś rozmiar i w ogóle tej czachy, bo to jest po prostu o tyle trudne, że... to jest o tyle trudne, że nie wiem, nigdy nie miałem na przykład swojej czaszki w ręce i nie wiem, czy to jest głowa kogoś w moim wieku, moich rozmiarów, czy to jest głowa, nie wiem, dorosłego człowieka. W każdym razie widać dokładnie te szwy wszyściutkie, które są normalnie na czaszkach. Wszystko się tutaj robi, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, która część to był przód, a która część to był tył, może to był tył czaszki. Tu jest jakaś grubsza kość, to może to na tym się to trzyma, ale też widać, że jest nierównomierna, jakby tutaj się Nie wiem, anatom ze mnie żaden, ale wrażenie robi to niesamowicie, nie? Na przykład, nie wiem, jeżeli na przykład teraz bym zobaczył zdjęcie człowieka, do którego należy ta czaszka, to nie wiem, coś by mi chyba w środku, nie wiem, może nie pękło czy coś, ale bardzo, byłoby to bardzo dziwne doświadczenie, nie? No, co jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że tam jest widać jakiś bardzo ciasny tunel, którym ewentualnie można było się jeszcze jakoś przecisnąć. Natomiast, no, jesteśmy już spóźnieni na film, a chcielibyśmy zobaczyć chociaż kawałek tego filmu. Dlatego tą odnogę sobie odpuszczamy, wracamy do ronda. Jeszcze mamy jedno miejsce z kośćmi. No i później czeka nas, i tu uwaga, bez kitu, 3 godziny marsz do wyjścia. Z wodą czasami wyższą niż po kolana. Po drodze jeszcze musimy zgarnąć plecaki. Ja mam 3 plecaki w tym momencie, 2 na plecy, 1 na brzuch, także na pewno zajebiście dzisiaj szło w schylonej pozycji i tak dalej. Łatwo nie będzie, no ale trochę pospaliśmy w nocy, trochę odpocząłem. Zjadłem też trochę orzechów, więc można powiedzieć, że prawie nie jestem głodny, aczkolwiek za jakiegoś kebaba czy pizzę to dużo bym teraz zrobił. No i nic, kierujemy się dalej. Tu mamy kolejny przycisk do kolejnego pomieszczenia z kośćmi. Widać, że kiedyś było zablokowane, zostało po prostu wejście rozkute, otwarte, żeby można tam było przejść. No i w związku z tym skorzystamy z tej możliwości i pakujemy się do środka, plecak zostawiam na zewnątrz. O kurde, i są górki. O, wow. O. Okej. Znowu kości. Znowu same piszczele, ale... Ja pierniczenie, co ja tutaj robię. Dobra, pakujemy się do środka. Weź od razu kamerę. Dobra. Jezu, podpisać się na czyjejś czaszce to trzeba być, kurde, burakiem, nie? Jeszcze w ogóle ktoś z niej robił normalnie świecznik. Kolejne czachy. No, dąbami znajduje się bardzo wysoka studnia. Jakieś 15 metrów minimum. Widać, że jest zamknięta i nieużywana. Ale bardzo prawdopodobne, że właśnie była ona używana do tego, żeby zrzucać tutaj kości z tych cmentarzy, które znajdowały się teraz nad nami. Zresztą zobaczcie, co tutaj jest. Tu jest miejsce, gdzie kapie woda i tu po prostu wszystkie te kawałeczki tych kości popękane po prostu się tutaj, no, wyczyściły się z tego brudu całego. No i to jest masakra, nie? Jak to były zwierzęce szczątki, to jeszcze nie, ale to, że to są ludzkie, to tak bardzo zmienia w ogóle całe nastawienie do tego, że się w pale nie mieści. No i widać, że jest w ogóle cały kawałek jeszcze zapchany rumoszem, jakimś piachem i kośćmi w ogóle. Jest wszystko zapchane po to, żeby to właśnie podtrzymywało jeszcze ten strop, ale jak sami widzicie, do tego stropu nawet nie dotyka. Także to jest właśnie to, na czym stoi Paryż. To już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku. W kwestii kości i ich historii nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. W kolejnym odcinku będzie tego jeszcze więcej. Od następnej części wprowadzam też małe urozmaicenie. Zaczynam odpowiadać na pytania zadane mi w komentarzach, czyli podziemny Q&A w trakcie normalnych odcinków. Jestem strasznie ciekaw, jak to się sprawdzi,
A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!